Nie no, ja uważam, że jestem za przyjmowaniem imigrantów, bo też była taka sytuacja po II wojnie światowej, gdzie Polacy też wyjeżdżali za granicę i też byliśmy w podobnej sytuacji. I ja uważam na przykład, że to jest kompletnie bezsensowne takie patrzenie stereotypowo na ludzi, bo każdy jest tak naprawdę człowiekiem i uważam, że Polska powinna być bardziej otwarta na wszystkich ludzi i też według mnie to jest trochę takie głupie wydzielanie imigranci, no ale też do tego przyczynia się trochę partia rządząca teraz, Prawo i Sprawiedliwość, bo na przykład Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś w Sejmie, że imigranci przywożą ze sobą różne choroby, było coś takiego i właśnie to jest takie zastraszanie obywateli nas przed imigrantami. Tak naprawdę oni sami robią taką otoczkę wokół tego, a tak naprawdę to są zwykli normalni ludzie. Byłem przez rok Carlosa z Hondurasu. On mieszkał u mnie przez cały rok. Nie wiem, rok temu też byłem na kursie w Niemczech z Instytutu Goethego i tam też poznałem dużą ilość obcokrajowców i właśnie rozmawialiśmy, że o tym i wszyscy się zgodziliśmy, bo jednak jak jest taka społeczność międzykulturowa, a większość Polaków właśnie patrzy tak bardzo czarno-biało na osoby, nawet na osoby, które mają, nie wiem, ciemniejszą karnację, czymś się wyróżniają, po prostu automatycznie jest przypięcie takiej łatki, że oni są tacy i tacy i często trudno jest w ogóle, oni sobie stawiają już taką tezę na początku, potem trudno jest w ogóle tą tezę zmienić. I teraz ci nie potrafię powiedzieć konkretnego przykładu, ale pamiętam, że natknąłem się na taki artykuł w internecie, który właśnie mówił o tym, że jakiś właśnie, nie wiem, czy to był imigrant, czy osoba po prostu ciemnej karnacji, która spotkała się z wrogim nastawieniem ze strony polskich studentów, ale teraz ci nie potrafię tego powiedzieć. Wiem, że to było jakoś w tamtym roku, ale konkretnie nie potrafię ci podać przykładu. Jak byłem na spacerze, to był taki moment, że marsz, nie wiem, czy to był Kodowski, ale tak, albo marsz za proeuropejski, za Unią Europejską. Jakby było coś takiego w tamtym roku, że one niedaleko jakoś się stykały. Bo był jeszcze wtedy marsz chyba właśnie narodowców, ale na przykład takie hasło Europa tylko dla białych, no to jest jednoznaczne, prawda? Tego w ogóle nie powinno być i do takiej sytuacji, kiedy taki transparent idzie, on jest na widoku, tak, jest z przodu. W ogóle według mnie partia rządząca nie powinna dopuścić do takiej sytuacji i zezwolić na coś takiego. Pamiętam, że dziennikarze mówili przed marszem, że było ryzyko właśnie, że oni mogli się spotkać. Jakoś oni się mijali, tylko że policja to zagrodziła, ale były tam jakieś hasełka, oni chyba większość narodowców po prostu jakieś tam były zaczepki i tak dalej, to tylko na zasadzie takich zaczepek słownych, ale według mnie bardzo blisko jest od zaczepek słownych już do czynów, prawda? Bo to się wszystko zaczyna od słów. Tak. Znaczy ja nie mam czegoś takiego, że się boję. Nie, ja tego nie odczuwam. Jeżeli załóżmy w ten dzień, w który byłby marsz, ja miałbym coś załatwić i bym musiał przejść koło marszu, to jakoś nie odczuwałbym jakiegoś takiego strachu, ale potrafię zrozumieć osoby z innych krajów, tak, które na przykład tutaj na to jakiś imigrant jest, prawda? I on idzie przez ulicę Warszawy, a tam idzie marsz, który jest tak naprawdę przeciwko niemu. Tak. Więc jest ileś set tysięcy osób przeciwko tej jednej osobie, no to można się poczuć zaszczutem trochę. To wyśpiewują swoje jakieś tam hasełka typu Bóg, honor, ojczyzna, śmierć wrogom, Europa tylko dla białych. Polska dla Polaków tak naprawdę to nie jest nic wnoszącego, tylko to jest na zasadzie takiego, nie wiem, takiej trochę sekty mi się wydaje, czy takiej grupki bardzo, bo ogólnie nacjonalizm z takiej swojej definicji nie jest zły, ale on jest trochę, mi się wydaje, zreinterpretowany przez narodowców, którzy jakby zmieniają go, on przybiera bardzo radykalną i niebezpieczną postać. Nawet nie samym w pewnym momencie oni nastawiali takie wypowiedzi typu właśnie Jarosława Kaczyńskiego, ale z drugiej strony nie robiąc nic przeciwko takim marszom i tym hasłom, które są wystawiane, to też wydaje mi się jest takie ciche przyzwolenie na to, bo chodzi głównie o to, żeby oni mieli duży elektorat, tak? Nie chcą do siebie zrazić większej
liczby Polaków, więc podchodzą do tego po prostu populistycznie i umywają od tego ręce. Umywanie od czegoś rąk jest tak naprawdę zgodą, cichą zgodą na to. No nieciekawe, ale to nie tylko wydaje mi się, że w Polsce, chociaż na przykład Węgry też jest, bo tam rządzi taka partia, że i Orban, która jest w ogóle antyeuropejska. No niby polski rząd mówi, że jest proeuropejski, ale jakoś tego po ich zachowaniu, jeżeli chodzi o sądy, trybunały i negocjacje z Komisją Europejską, to odnośnie aktualnych wydarzeń to jakoś to jest średnio widoczne. Znaczy są, na przykład na dziennikarstwie z Ukrainy, z Litwy czy z Białorusi są inne, ale to, jakby, to są też sąsiedzi, więc oni, nie wiem jak tak mówię, oni są bardzo podobni, więc nie ma jakiejś takiej większej różnicy, ale takiej osoby z takiego jakiegoś, nie wiem, egzotycznego kraju to nie miałem okazji spotkać, chociaż widziałem, tak? Ale no, u mnie w grupach to byli głównie właśnie osoby z Ukrainy, z Litwy, z Białorusi. Wydaje mi się, że czasami Ukraińcy są trochę wyśmiewani na zasadzie takiej, że, nie wiem, że przez to, że są trochę, kolokwialnie mówiąc, do tyłu z językiem polskim, to są uważani za takich mniej mądrych, bo tak bym to ładnie powiedział. Chociaż też są po prostu osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy i się nie uczą języka w ogóle, więc to jest, trzeba trochę rozróżnić. Na tej zasadzie. Najgorsza jest ta bariera językowa.